Nie. Wychodzi osoba wyróżniona. Dla tej osoby wyróżnionej mamy dyplomik, który trzeba Buszewiczowi lub Zdrojewskiemu podać. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd artyście. Artyście, który twórczo nawiązując do wielkiej tradycji europejskiej kultury, wzbogacił ją i wzmocnił. W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad. Przed lustrem w sypialni rodziców leżała różowa muszla. Zbliżałem się do niej na palcach i nagłym ruchem przytykałem do ucha. Chciałem zapłać ją kiedyś na tym, że nie tęskni jednostajnym szumem. Chociaż byłem mały, wiedziałem, że nawet jeśli kogoś bardzo się kocha, czasem zdarza się nam o tym zapomnieć. Życiorys. Byłem chłopcem cichym, trochę sennym i o dziwo inaczej niż moi rówieśnicy rozmiłowani w przygodach na nic nie czekałem. Nie wyglądałem przez okno. W szkole pracowity raczej niż zdolny, posłuszny bez problemów. Potem normalne życie w stopniu referenta, ranne wstawanie, ulica, tramwaj, biuro, znów tramwaj, dom, sen. Nie wiem, naprawdę nie wiem, skąd to zmęczenie, niepokój, udręka. Zawsze i nawet teraz, kiedy mam prawo odpocząć. Poezja Herberta jest na tyle pojemna i uniwersalna, że właśnie ją można wypróbowywać w takich formach jak instalacja wideo, instalacje plastyczne, live act, performance, które jakby są czymś innym niż powiedzmy recytowanie tych wierszy. I oczywiście ja nie mam nic przeciwko jakby recytowaniu, tylko po prostu no, to akurat nas niespecjalnie interesuje i myślę, że warto jest jakby wpuszczać tą poezję w trochę inne formy sztuki niż powiedzmy takie tradycyjne czytanie wierszy. Inwentarz elementów bezsilny jest wobec tego arcydzieła, które ma tak oślepiającą i oczywistą jedność. Tylko poezję i baśń mają moc błyskawicznego kreowania rzeczy. Więc chciałoby się powiedzieć tyle. Był sobie raz piękny koń z laską. Jak pogodzić tę wyrafinowaną sztukę z brutalną praktyką prehistorycznych myśliwych? Kura jest najlepszym przykładem, do czego doprowadza bliskie współżycie z ludźmi. Zatraciła zupełnie ptasią lekkość i wdzięk. Ogon sterczy nad wydatnym kuprem, jak za duży kapelusz w złym guście. Jej rzadkie chwile uniesienia, kiedy staje na jednej nodze i zakleja okrągłe oczy błoniastymi powiekami, są wstrząsająco obrzydliwe.
klucze są dobre dla jakichś teoretyków, analityków, tak? Oni wymyślają różne takie drogi interpretacji, tak? Że Herbert to był taki i taki, albo był zupełnie inny i taki i tak dalej. My do tego podchodzimy jakoś tak, mam wrażenie, też wrażeniowo. To znaczy, przynajmniej to wynika z mojej pracy z DJ-em, kiedy rozmawialiśmy o muzyce, z VJ-ką, kiedy rozmawialiśmy o obrazach, które nam się z tym kojarzą, to te obrazy często są nieoczywiste, ale po prostu jest coś takiego, że mamy wrażenie, że to będzie pasowało jakby do tego, że to jest, czasami to nie musi być akurat sens tautologicznie wyświetlony na ekranie, ale że to są jakby, że to jest to jakby faktura obrazu jest taka jak wiersze Herberta, że wiesz, że to jest takie mięso, które jest w wierszach Herberta, że to jest, albo jest podobny rodzaj melancholii, tak? Bo tam ci co mieszkali, mieli zarejestrowane i wiesz, i teraz nawet jakby się wyrejestrowała, mówię, to nachodzą, mówię, sprawdzają. Żegnaj, książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji, dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyśleć lepszy system więzień, gdyż jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać się, ani żegnać. Żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą, książę. Nike, które się waha. Najpiękniejsze jest Nike w momencie, kiedy się waha. Prawa ręka, piękna jak rozkaz, opiera się o powietrze, ale skrzydła drżą. Widzi bowiem samotnego młodzieńca, idzie długą kolejiną wojennego wozu, szarą drogą w szarym krajobrazie skał i rzadkich krzewów jałowca. Ów młodzieniec niedługo zginie, właśnie szala z jego losem gwałtownie opada ku ziemi. Nike ma ogromną ochotę podejść i pocałować go w czoło, ale boi się, że on, który nie zaznał słodycz pieszczot, poznawszy ją, mógłby uciekać jak inni w czasie tej bitwy. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Mają bujną wyobraźnię, która pozwala im niekiedy zapomnieć o swoim wyglądzie. Kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy. Na widok własnych nóg wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Jest instalacja wideo, którą zrobiłam, którą nazwałam Herbert w mieście. I to jest materiał po prostu nagrany przeze mnie w Warszawie. Ja prosiłam ludzi, żeby po prostu z łapanki na ulicy czytali wiersze Herberta. Są to takie bardzo znane jego wiersze. I
Przez chwilę myślałem, że idąc z Tobą, odmienilibyśmy świat. Nie zapomnę Was nigdy. Zdziwiony ruch powiek, nieopisany skłon głowy, gniazdo dłoni. Powtarzam w wiernej pamięci niezmienne, mistyczne twarze bez imienia i róże. Strzeż się oschłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. U Herberta nie tyle, że istotne jest złapanie chyba tego, co się dzieje na kwestiach, ale też tego, co się dzieje pomiędzy kwestiami w tych ciszy, co postać mówiąca te słowa myślała, bo to też czasami słychać dosyć wyraźnie między wersami. Miałem bardzo dużo szczęścia w życiu. Spotykałem bardzo pięknych ludzi. A także miałem szczęście, że widziałem dużo rzeczy. Potem pisze dramat na podstawie tej historii. I nawet fragment listu, matka mówi o swoim synu, dobrym był dzieckiem, dobrym, lubił tylko czasem iść z chłopakami, koledzy go zatrzymali i szli do stodoły. Dokładnie te zdania wchodzą do dramatu. Czego dowodem ten list? Więc wykorzystanie tych tekstów było jakby jednorazowe i to pozwolenie służyło tylko w tej konkretnej pracy. Proszę bardzo. Tutaj krwawi Warszawa, w katowniach gestapo giną nasi bohaterowie, a ten Herbert pisze, że od spódniczki krakowianek są ulotne i pełne wdzięku i tak dalej. A to nie o to chodzi, bo on pisze do przyjaciela, któremu chce humor poprawić po prostu. Więcej i tego nie zrobił. Bo on nie musiał sobie zdawać sprawę, że on był w drugiej połowie lat 60. bardzo bliski Nagrody Nobla. W istocie opowiada Marsjasz nieprzebrane bogactwo swego ciała, łyse góry wątroby, pokarmów białe wąwozy, szumiące lasy płuc, słodkie pagórki mięśni, stawy, żółć, krew i dreszcze, zimowy wiatr kości nad solą pamięci. Wstrząsany dreszczem obrzydzenia, Apollo czyści swój instrument. Teraz do chóru przyłącza się stos pacierzowy Marsjasza. W zasadzie to samo, tylko głębsze, z dodatkiem rdzy. To już jest ponad wytrzymałość Boga o nerwach stworzyw sztucznych, żwirową aleją, wysadzaną bukszpanem, odchodzi zwycięzca, zastanawiając się, czy z wycia Marsjasza nie powstanie z czasem nowa gałąź sztuki, powiedzmy konkretnej. Nagle pod stopy upada mu skamieniały słowik. Odwraca głowę i widzi, że drzewo, do którego przywiązany był Marsjasz,
jest siwe. Zupełnie. Kiedy jednym ruchem skoszono ze stołu kwiecisty obrus, miód i owoce, rzuciła się do odlotu. Uwikłana w dławiący dym firanki, brzęczała długo. Wreszcie dotarła do okna. Raz po raz uderzała słabnącym ciałem o zimne, zestalone powietrze szyby. W ostatnim poruszeniu skrzydeł drzemała ta sama nadzieja, że niepokój ciał zdolny jest obudzić wiatr, niosący nas ku upragnionym światom. Wy, któryście stali pod oknem ukochanej, wy, któryście widzieli swoje szczęście na wystawie, czy potraficie wyjąć żądło tej śmierci? To są środki, których my używamy po prostu. I my często jesteśmy przyzwyczajeni do obrazu, tak? do telewizji. Ja robię instalację wideo, czyli to jest coś, na co my jesteśmy w jakiś sposób już też uwrażliwieni i jakby to jest coś, co nas przemawia. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś super jakby odkrywcze i jakieś takie właśnie awangardowe. Myślę, że takim językiem można mówić i on jest naszym językiem tak naprawdę. To jest naklejka, także można to... Znaczy to jest tytuł. To jest tytuł. Nie dałem rady. Jeszcze pani nie wie, o co chodzi, już mi pani mówi, że sobie nie poradzi. Tu jest poszatkowany wierszyk Herberta. Wierszyk, który według własnej wrażliwości i własnego pomysłu zupełnie trzeba ułożyć. Po swojemu zupełnie, a potem trzeba go porównać z oryginałem, który jest na odwrocie. Niewiele zostanie, Ryszardzie, z poezji tego szalonego wieku. Na pewno Rilke, Eliot, paru innych dostojnych szamanów, którzy znali sekret zaklinania słów, formy odpornej na działanie czasu, bez czego nie ma frazy godnej pamiętania, a mowa jest jak piasek. Nasze zeszyty szkolne, szczerze udręczone, ze śladem potu, łez, krwi, będą dla korektorki wiecznej jak tekst piosenki pozbawiony nut, szlachetnie prawy, aż nadto oczywisty. Wybacz mi, o Panie, że myślałem tylko o sobie, a życie innych okrutnie nieodwracalne krążyło wokół mnie, jak wielki astrologiczny zegar u świętego Piotra w Beauvais. Że byłem roztargniony, lekkomyślny, zbyt ostrożny w labiryntach i grotach. A także wybacz, że nie walczyłem jak Lord Byron o szczęście ludów podbitych i oglądałem tylko wschody księżyca i muzea. Pozwól mi, Panie, abym nie myślał o moich wodnistookich, szarych, niemądrych prześladowcach, kiedy słońce schodzi w morze jońskie, prawdziwie nieopisane.
żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia. A nade wszystko, żebym był pokorny, to znaczy ten, który pragnie źródła. Dziękuję Ci, Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny. A jeśli jest to Twoje uwodzenie, jestem uwiedziony.